Piłka nożna zawsze miała wpływ na popkulturę, na to, co jest modne i co jest popularne. Właściwie nie sama piłka nożna, ale piłkarze. Dla mnie, dla osoby urodzonej w latach 90., to właśnie piłkarze byli swego rodzaju trendsetterami, dzisiejszymi pewnie odpowiednikami gwiazd social mediów. I w latach 90., 2000 dyktowali nam, młodym ludziom, fanom piłki nożnej, jakie fryzury powinniśmy nosić, czy jakie buty powinniśmy kupować. Zresztą, jeżeli urodziliście się w latach 90., tak jak ja, to doskonale pamiętacie i dorastaliście w tych czasach, kiedy każda nowa reklama marki sportowej, właśnie z udziałem ulubionego piłkarza, była wyznacznikiem tego, jakie buty chcieliśmy mieć. Gdyby nie piłka nożna, taki model jak Adidas Samba nigdy nie stałby się jednym z najpopularniejszych modeli i nie nosiłaby go ulubiona fashionistka twojej dziewczyny. To obuwie, którego historia sięga właśnie futbolu i kibicowskiego stylu ubierania się. Trend na ten model powracał przez ostatnie 40 lat kilka razy, ale to właśnie przez ostatnie 2 lata można powiedzieć, że jest u swojego szczytu i nigdy nie był jeszcze tak popularny. Warto dodać, że w 2024 roku Adidas odnotował znaczący wzrost sprzedaży właśnie modeli Adidas Samba oraz Adidas Gazelle, co przyczyniło się do poprawy wyników finansowych firmy, które pozwoliły otrzeć łzy grubymi plikami banknotów po rozstaniu się i zakończeniu współpracy z Kanye Westem. I mówię tu o Adidasie głównie ze względu na to, że to marka, która ma największe znaczenie, jeżeli chodzi o historię futbolu i połączenie właśnie z piłką nożną. Pierwsze buty piłkarskie powstały już 100 lat temu, a kto je stworzył? Nie kto inny jak bracia Dasslerowie, Adolf i Rudi Dassler, jeszcze pod szyldem Gebrüder Dassler Schuhfabrik, czyli jeszcze przed rozdzieleniem się na Adidasa i Pumę. Stworzyli oni razem pierwsze korki z wymiennymi kołkami. Było to przełomowe rozwiązanie, które zmieniło ten sport na zawsze. I od tego momentu zaczęła się ewolucja butów piłkarskich. Każdy rok przynosił nowe zmiany, każda technologiczna rewolucja zmieniała właśnie buty piłkarskie, a przez pewien czas dla wielu marek była to jedna z najważniejszych linii, jaką produkowały. Połączenie Adidasa i Anglii, miejsca, w którym stworzono firmy, która stworzyła pierwsze buty piłkarskie, oraz miejsca, w którym wynaleziono piłkę nożną, zaowocowało tym, że to właśnie angielscy kibice bardzo pokochali Adidasa i w latach 70. oraz 80. zaczęli oni piłować i odkręcać kołki z korków piłkarskich, aby móc w tych butach chodzić na co dzień, by móc w tych butach przyjść na stadion i kibicować swojej ulubionej drużynie, i dzięki temu przyczynili się do stworzenia unikalnego wizerunku angielskiego kibica, który dzisiaj znamy jako trend football casuals. Piłowanie korków było dość kluczowym elementem, jeżeli chodzi o właśnie kulturę football casuals, bo bez tego nie rozwinęłaby się popularność butów piłkarskich, bądź butów po prostu powiązanych z piłką nożną. Kibice na początku często kupowali takie modele korków jak Copa Mundial czy World Cup. Dopiero lata 80. przyniosły troszeczkę ciekawsze rzeczy i fajniejsze rzeczy i stało się to w momencie, gdy angielscy kibice zaczęli jeździć za swoimi drużynami w ramach europejskich pucharów do Niemiec, do Francji czy do Włoch i tam znajdowali kolejne modele butów, które przywozili na wyspy. Adidas doskonale zna swoją historię w tym segmencie i dzięki linii Adidas Special nie pozwala nam o niej zapomnieć. W tym roku linia świętuje swoje 10-lecie i łączy swoje siły w kolekcji z legendą włoskiego casualowego stylu CP Company. Yeah? Yeah. Yeah. Coming down. I mamy tu kolejne połączenie, tym razem włosko-niemieckie odwołujące się właśnie do Anglii. CP Company nie nazywało się tak na początku. Pierwotna nazwa marki to Chester Perry. Pochodziła od nazwy fikcyjnej fabryki z komiksów Bristol, publikowanego jako pasek komiksowy w brytyjskich gazetach w latach 60. Ta współpraca to nie tylko ukłon w stronę historii, nie tylko ukłon w stronę dziedzictwa CP czy Adidasa, ale jest to ukłon w stronę angielskiej kultury kibicowskiej. Cała ta współpraca pokazuje nam również, jak bardzo mocne więzi są między piłką nożną a modą. Just kind of classic sources of inspiration, really, like music and general symbolism, like lamp pots. Oh, go on, sir. What you say, so you good? Always, bro. Zapatrzyłem się we 2 pary z kolekcji Adidas Special oraz CP Company, ale tylko jedna z nich zostanie w mojej kolekcji, co zresztą już wiecie, jeżeli oglądaliście mój Instagram, a jeżeli nie, to na pewno dowiecie się o tym z tego odcinka.
Dwie parki. Pierwszy model, który wam pokażę, to Adidas Manchester Special. Manchestery swoje korzenie mają w City Series adidasowym, czyli gdzieś są to lata 70. Jednak ta kolorystyka, jak udało mi się znaleźć w moim researchu, pojawiła się po raz pierwszy w 2002 roku i od tamtego czasu doczekała się swoich 4 wersji. To jest 4. współczesna wersja. I jeżeli chodzi o te kolory, tutaj Gary Aspden dzielił się tą informacją na swoim Instagramie, ponieważ wymyślając te kolory chcieli, aby był to but uniwersalny, żeby nie był kojarzony tylko z jednym zespołem z Manchesteru. A dlaczego? No tu trzeba dodać, że kolory miasta Manchester to żółty oraz czerwony, który jednoznacznie nawiązuje do trykotów piłkarskich Manchester United, co od razu powodowałoby, że but byłby tylko i wyłącznie przeznaczony dla fanów jednego zespołu, a nie o to chodziło, aby był to but odnoszący się do zespołu piłkarskiego, a jednak był to but dający wszystkim mieszkańcom Manchesteru radość z tego, że właśnie ich miasto doczekało się swojej wersji modelu Adidas i tym samym, wykorzystując te kolory, próbowano połączyć oba zespoły Manchesteru City i Manchester United. Wydanie tegoroczne różni się nieco od pozostałych, głównie ze względu na to, jakie kolory zostały użyte, jakie właściwie barwy tych kolorów zostały użyte oraz różni się materiałami. Jeżeli chodzi o same barwy, no to czerwony, który pada trochę w pomarańcz, zmienił się nieco. Dodatkowo zyskał fajne przeszycia, jeżeli chodzi o paski. Materiałowo, jakościowo mega spoko. Mamy tutaj do czynienia z zamszem, mamy do czynienia tutaj z nylonem i z płótnem na paskach. Dodatkowo język jest gumowy. Nawiązanie znowu do takich vibe'ów z lat 70., 80. Sam but jest lekki. Jedyna rzecz, do której ja mogę się przyczepić, to klasycznie do tego klejenia, bo ten klej rzeczywiście gdzieś tam po ściśnięciu cholewki z podeszwą powypływał i jest on widoczny. W butach za 700 zł niestety jesteśmy już do tego przyzwyczajeni. Chcielibyśmy, żeby tak, ja bym chciał, żeby tak nie było, ale niestety żaden chyba z producentów, dużych producentów obuwia jakoś nie przykłada się akurat do tego. Wydaje mi się, że jest to dla nich po prostu detal, który jest następstwem technologii produkcji. Szkoda, tak czy inaczej. Razem z butami dostajemy dodatkową parę sznurowadeł, dostajemy również 2 breloczki skórzane. Jeden z nich to jubileuszowy proporczyk z informacją właśnie o 10-leciu linii Adidas Special, drugi z nich to oczywiście kultowy, mój ulubiony chyba graficzny motyw CP Company, czyli Sailorman, marynarz, który pojawia się na kilku ważnych elementach w całej kolekcji. Jeżeli chodzi o Manchestery, znajdziemy go również na języku. Dorobił się własnej graficzki w stylu właśnie Stan Smithów. Dodatkowo znajduje się on również na opakowaniach butów. I jedną z fajniejszych rzeczy, którą w tej kolekcji właśnie przygotowano, jak wykorzystano Sailormana graficznie, to wielka grafika w obu chyba kurtkach, które pojawiły się w tej kolekcji, plus bluza. Wygląda to naprawdę świetnie. Dla mnie Sailorman graficznie jest jedną z ciekawszych propozycji i jedną z ciekawszych opcji, która pojawiła się na tych produktach. Historia Sailormana jest o tyle ciekawa, że zawsze mnie zastanawiało to, widząc właśnie produkty CP Company, czy Sailorman to prawdziwy człowiek, czy ma rodzinę, czy jego rodzina wie, że ich przodek znajduje się właśnie na produktach włoskiej marki, czy jest to po prostu wymyślona postać, jakieś graficzne przedstawienie brytyjskiego marynarza i nigdy nie istniał on naprawdę. Massimo Ost jako fan militariów, fan mundurów, miał bardzo dużo książek, miał bardzo bogate archiwa i właśnie w jednym z albumów, w jednej z książek znalazł on zdjęcie uśmiechniętego brytyjskiego marynarza właśnie w mundurze roboczym i na tyle mu się to spodobało, że uznał, że jest to fajne połączenie takiej prostoty oraz funkcjonalności, co starał się też przekazywać, produkując właśnie swoje rzeczy. Po raz pierwszy Sailorman graficznie pojawił się na produktach CP Company w 1978 roku. Logo co prawda zmieniało się na przestrzeni lat, ale przesłanie ma jedno, chodzi o to, żeby produkty CP, na których znajduje się Sailorman, były kojarzone z prostotą, niezawodnością i łączyły tradycje oraz innowacje, które Massimo Osti wprowadza do swoich produktów. A żeby uzmysłowić wam, jak ważny jest Sailorman w uniwersum CP Company, wystarczy dodać to, że z okazji Cinquanta, z okazji 50-lecia w 2021 roku, jednym z takich jubileuszowych produktów była porcelanowa figurka Sailormana. Wracając do Manchesterów. Mówiłem wam już o granatowej podeszwie, przy okazji Adidas Warszawa. Wszystkie modele City Series z kolekcji specjalowych mają właśnie granatową podeszwę, która w przypadku Adidasów Warszawa średnio mi się działa, ale tutaj, no umówmy się, w tym zestawieniu kolorystycznym
chyba jest to jedyne fajne rozwiązanie, które idealnie tu pasuje. A na pewno jest to gratka dla kolekcjonerów Adidasa, o czym zresztą można było się przekonać. Manchestery jako jedne z pierwszych wyprzedały się prawie w całości. Tu chyba najbardziej widać tę różnicę lat w kolekcjonowaniu, jak kolekcjonowanie stało się mniej popularne, bo na przykład w sklepie Adidasa w apce Confirmed Adidasy Manchester Special po premierze można było jeszcze wyhaczyć w kilku większych rozmiarach. W wielu sklepach były dostępne jeszcze w małych damskich rozmiarach, co raczej nie dziwi, ale to, że można było te buty właśnie kupić jeszcze w rozmiarze na przykład 42 czy 43 w apce Confirmed po premierze, jest już nieco zaskakujące, a na pewno nie do pomyślenia, a gdyby to wydarzenie, ta kolekcja wydana była na przykład 4 lata temu. Buty casualowe dla mnie są ciekawe z perspektywy historii, patrząc od strony socjologicznej. Kolekcjonowanie butów gdzieś tam swoje początki właśnie ma w casualu, ma w kulturze piłkarskiej. Ja prywatnie też gdzieś butami w ogóle zacząłem interesować się właśnie przez piłkę nożną. Ronaldinho, R10, nie pamiętam który to był rok, 2002, 2003, max coś takiego, gdzie właśnie dzięki butom piłkarskim w ogóle zaczęły interesować mnie buty, na zasadzie fajnie mieć oryginalne buty, fajnie mieć buty, w których gra twój ulubiony piłkarz, a właśnie tamte czasy, złote czasy Ronaldinho, który, na pewno pamiętacie tę reklamę. I o piłkę, o poprzeczkę właśnie w nowych Tiempo R10 biało-złotych. Wspaniały but i właśnie dlatego buty piłkarskie, buty z rodowodem piłkarskim są dla mnie dość ciekawe, bo bardzo mocno łączą się ze wszystkimi elementami właśnie kolekcjonowania butów. Rise it up, rise it up. Yo, beautiful. No, it's very powerful up there like that. I've never done Shakespeare, and it's a different language. You really have to do the research. You have to take it apart. Drugi model, który kupiłem, który również kosztował 700 zł, to Adidas Italia Special. Jeżeli oglądaliście moje poprzednie odcinki, możecie pamiętać właśnie z wydania CP Company z 2021 roku i to właśnie wtedy ten but pojawił się po raz pierwszy na rynku, co jest bardzo ciekawe, jeżeli spojrzymy na to wydanie, no to daje nam bardzo mocne takie odczucia z lat 70., 80., a stanowczo nie sugeruje, że jest to but, który mógł powstać 4 lata temu, 3 lata temu. A jednak tak jest. Właśnie Italia Special po raz pierwszy pojawiły się z okazji Cinquanta. Wtedy to wydanie wzbogacone o dodatkową podeszwę pojawiło się w limitowanej ilości sztuk. Miałem te buty, widzieliście je na tym kanale. Buty finalnie trafiły do większego fana niż ja, jeżeli chodzi o tego typu wydania. A jeżeli chodzi o te Italia Special, ciekawostką jest tutaj wykorzystanie tego i produkcja w ogóle tego niebieskiego koloru, ponieważ w trakcie projektowania ekipa CP Company dostawała coraz to kolejne sample od Adidasa. No i próbowali oni dojść do idealnej barwy koloru niebieskiego, ponieważ jak tutaj Gary Aspden zdradzał na swoim Instagramie, starano się znaleźć odpowiedni materiał i odpowiednie barwniki, tak aby uzyskać właśnie ten kolor niebieskiego. Finalnie stanęło na tym, że but wykonano z bardzo przyjemnej, delikatnej skóry. Było to dość ważne dla projektantów, aby uzyskać jak najfajniejszy, jak najlepszy kolor, który przede wszystkim myślę spodoba się we Włoszech. Czy tak było? We Włoszech nie wiem, ale międzynarodowo raczej nie, ze względu na to, że właśnie Italia Special to jeden z modeli z tej kolekcji, który został. Nie powiem, że jest zły, nie powiem, że jest najgorszy z tej kolekcji, wydaje mi się, że po prostu to mógł pozwolić sobie na więcej niż jedną parę. Stawiał na inne modele niż właśnie Italia. Jest to but bardzo letni, ze względu właśnie na to, jak ta cholewka jest cienka. No i właśnie też bardzo mocno przez to czujemy ten klimat z lat 70., 80. I tym właśnie też cały projekt Adidasów Italia Special nawiązuje. W wymyślaniu tego modelu inspirowano się stylem włoskim z lat 70., kulturą piłkarską. Jest to też takie pomieszanie vibe'ów brytyjskich oraz włoskich. Wyszło to fajnie, poza tym, że mamy
buty, dostajemy dodatkową parę sznurowadeł i tak jak w przypadku pozostałych modeli z tej kolekcji, mamy również 2 proporczyki przy butach i tak naprawdę tyle. U mnie je zostanie głównie ze względu na cenę, właśnie dlatego, że kosztuje 700 zł i z racji tego, że nie był on najpopularniejszym modelem z obecnej kolekcji Adidasa, wydaje mi się, że będzie można go bez problemu kupić na obniżkach, przynajmniej 25%, 30%, więc tylko dlatego odsyłam je. A jeżeli trafi się okazja, to na pewno wróci do mojej kolekcji i na pewno wrzucę go na nogi w najbliższym latem, ponieważ jest to fajny, casualowy, dorosły but. Jeżeli chodzi o samo wykonanie, poza wspomnianą skórą mamy tu do czynienia z zamszową naszywką, znaną właśnie z butów casualowych, z butów City Series. Dodatkowo mamy tutaj też detale właśnie nawiązujące do starych wydań modeli Adidasa. I również w Manchesterach to znajdziemy nabity kod produktu wewnątrz buta. I to jest to wydanie, które na pewno zostanie w mojej kolekcji. Nie dość właśnie, że historyczne, gdzieś tam kultowe właśnie, jeżeli chodzi o linię Adidas Special, o City Series, o tą granatową podeszwę, o której wam mówiłem, to przede wszystkim ten but jest naprawdę fajnie wydany. Nawet jeżeli go nie założę, bo buty casualowe, jeżeli chodzi o mnie, mają to do siebie, że może jakby fajnie wyglądają, są fajnie wzbogacone poprzez te wszystkie historyczne gadki, poprzez to barwienie kulturowe, to jednak nie są to super wygodne buty, nie ma tam żadnych systemów. Mamy po prostu podeszwę, której większą robotę robi sama wkładka i to, jak sama wkładka w bucie amortyzuje, niż ta podeszwa. The idea of expression doesn't have to be in a textbook. We're painting, we're bopping, we're dancing, we're spinning. It comes from raw energy. You just gotta blow the dust off everything. And the sculpture's inside.